Cześć, witajcie. Zaczynamy nową serię filmów, która będzie traktować o przeróbce napędu pierwotnego małych motocykli MZ. W napędach pierwotnych ITS-ek i ETZ stosowano łańcuch dwurzędowy i elementy tego zestawu są widoczne na biurku. Mamy łańcuch dwurzędowy, tak zwany duplex. Zębatka mała, zębatka duża. I dlaczego w ogóle pojawiła się potrzeba, żeby zmieniać coś, co teoretycznie powinno działać bez problemu? Problemem w tym napędzie nie jest jego konstrukcja, która teoretycznie jest niezawodna, bo przez tyle lat z tym napędem nie ma jakichś większych problemów, on nie ma słabych punktów, jeżeli chodzi o jego techniczne rozwiązanie. Największy problem obecnie to jakość współczesnych elementów. Najgorszy z tego zestawu jest łańcuch, ponieważ łańcuch do napędu pierwotnego ma specyficzną konstrukcję, ma pełne ogniwka, jego tolerancje, jeżeli chodzi o wykonanie poszczególnych części, są dosyć ciasne, a obecnie praktycznie nie możemy kupić łańcucha dobrej jakości. Tak jak te koła w stanie nowym są wykonane jeszcze w miarę dokładnie i ten profil zęba mniej więcej odzwierciedla to, jak ten ząb powinien według normy wyglądać, to niestety łańcuchy, które są produkowane w tej podziałce, czyli to jest łańcuch według starych oznaczeń 06C2, według nowych oznaczeń będzie to łańcuch 35-2. Tych łańcuchów do zastosowania w napędach pierwotnych praktycznie nikt nie produkuje. Jedyny łańcuch, który ma cechy konstrukcyjne łańcucha stosowanego w napędach pierwotnych, jest łańcuch czeski. W takim czerwonym pudełku, widzicie go teraz na ekranie u góry. Według przekazów na niemieckich forach łańcuch z tej fabryki był stosowany na pierwszy montaż, jednak ja mam wrażenie, że te same maszyny, które go produkowały wtedy, czyli blisko 40 lat temu, są ciągle używane i ten łańcuch ma luzy na stworzeniach już w stanie nowym. Czyli tak naprawdę jego podziałka teoretyczna nijak się ma do podziałki rzeczywistej, którą ten łańcuch ma po założeniu go na nowe koła zębate i prowadzi to do sytuacji, w której nowy komplet zębatek z tym łańcuchem nie zapewnia nam odpowiedniego naciągu. Ten łańcuch w momencie, w którym założymy go na nowy komplet w silniku, ma zwis większy niż zwis uważany za zwis graniczny dla łańcucha już zużytego. A fabryka zakładała, że napęd wytrzyma około 20 000 kilometrów. Niestety w silnikach, które są wysilone tak jak mój albo używane w sposób ekstremalny, w skrajnym przypadku możemy zejść z przebiegiem do 1000 km. Niestety problem z tym napędem jest taki, że jest to łańcuch, który jest w zastosowaniach dla napędu pierwotnego, no można powiedzieć, że niestandardowy. W Europie najpowszechniejszym typem łańcucha jest łańcuch 06B2, który jest konstrukcyjnie troszeczkę inny, natomiast jakby jego pitch, czyli ta podziałka jest taka sama. Więc najbardziej taką optymalną metodą rozwiązania tego problemu wydaje się zastosowanie łańcucha 06B2, który można kupić raz, że dobrej jakości, a dwa, że dedykowanego konkretnie do napędów pierwotnych, m.in. w motocyklach angielskich. I taki łańcuch tutaj na tym biurku widać. Jest to łańcuch Renault, który według producenta został specjalnie wyprodukowany jako łańcuch w zastosowaniach, które przenoszą napęd z wału korbowego na sprzęgło. I zaraz go Wam pokażę i porównamy go sobie z tym łańcuchem. Po lewej łańcuch Renault B2, po prawej czeski C2 i one na pierwszy rzut oka niewiele się różnią, jeżeli chodzi nawet o wymiary płytek. Najważniejsza różnica to średnica rolki. Tutaj rolka ma 6,35, natomiast tutaj 5,08, o ile dobrze pamiętam. I inna jest też szerokość zęba, no i inna jest jego geometria, jeżeli chodzi o konstrukcję zębatki, siłą rzeczy przez inną rolkę. Ale z takich cech konstrukcyjnych, które różnią te łańcuchy, jest to, że na przykład tutaj rolki są pełnymi rurkami, one nie są zwijane z blachy. Tutaj w czeskim łańcuchu na tej rolce będzie widać, że ta rolka jest zwinięta. To nie jest element całkowity, tylko po prostu zwijany z blachy. One też nie są dokładne, jeżeli chodzi o wymiary, wskutek czego efekt mamy taki, jaki mamy, czyli nikłe przebiegi na nie najtańszych już częściach, ponieważ części DMZ nie są już najtańszymi częściami na rynku. Okej, tyle wprowadzenia. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaadoptować ten łańcuch do pracy w silniku ETZ. W tym celu będziemy musieli wyprodukować nowe koła zębate, które będą pasować pod łańcuch B2. Nie jest to problem, jeżeli chodzi o stały rozstaw, ponieważ my tutaj nie mamy napinacza, więc łańcuch i jego napięcie jest definiowane przez odległość wzajemną kół zębatych, której nie możemy zmienić, bo
te odległości wynikają z osi łożyska wału korbowego i osi wałka głównego skrzyni, na którym jest osadzone sprzęgło. No więc jak do tego podejdziemy? Do produkcji tych kół użyjemy sobie normy, która opisuje geometrię koła dla łańcuchów tej serii, m.in. 06B2. Jest to norma 8196 według DIN, z której wyciąg znajdziecie w takiej książce, którą przygotował IWIS, która jest dostępna w internecie i do której link znajdziecie pod tym filmem. Jest to Handbook for Chain Engineering i jest tam zawarte wszystko, co jest potrzebne, żeby takie koło wyprodukować. Omawiać tego ze szczegółami myślę, że nie ma sensu. Osoby, które są w stanie takie koło wykonać, myślę, że mając informację, z jakiej normy skorzystać, z jakiego katalogu pobrać potrzebne rysunki, myślę, że dadzą sobie z tym świetnie radę. Natomiast jak ja projektuję takie koło od zera, możecie zobaczyć za chwilę.